Cześć! W tym filmie zaprezentuję Tobie urządzenie do suszenia odzieży 3 w 1 AirDryer MT6514 od Mediatek. Urządzenie możemy wykorzystywać jako przenośną garderobę na kółkach, a jeżeli zainstalujemy specjalny pokrowiec oraz grzałkę z minutnikiem, urządzenie możemy wykorzystywać jako wydajną suszarkę do ubrań. Urządzenie ma moc 1000 W i waży tylko 2,5 kg. Zatem szybko możemy spakować, przewieźć w dowolne miejsce, rozpakować i użytkować w dowolnym miejscu. Tutaj mamy cały zestaw. 4 różne rodzaje rurek, które łączymy ze sobą za pomocą specjalnych łączników plastikowych. Aluminiowe rurki są bardzo lekkie, a po montażu zgodnie z instrukcją obsługi całość jest wytrzymała. Jednocześnie możemy suszyć ubrania do łącznej wagi 15 kg. Grzałka posiada minutnik, który możemy ustawić do 180 minut albo włączyć bez minutnika. Specjalna dysza nadmuchująca powietrze jest odporna na zachlapania. Zrobimy teraz test. Uruchomimy grzałkę i wlejemy wodę oraz spryskamy, dzięki czemu możecie zobaczyć, w jaki sposób reaguje specjalna dysza. Zobaczcie, przez specjalny otwór woda wypływa specjalnym kanałem na zewnątrz. Klasa odporności tego urządzenia to IPX2, czyli ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni. W zestawie znajdują się 4 kółka, 2 kółka z hamulcem i 2 kółka bez hamulca. Kółka z hamulcem instalujemy z przodu, żeby łatwo stopą można było je uruchomić. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi i instrukcja instalacji, z której dowiemy się wszystkiego krok po kroku, jak zainstalować urządzenie i jak użytkować. Dodatkowo znajdziemy specyfikację urządzenia. Grzałka o mocy 1000 W bardzo szybko razem z wentylatorem suszy ubrania, które będą zainstalowane w suszarce. Na samym początku zmontujemy podstawę. Jeżeli zmontujemy podstawę, to reszta będzie bardzo szybko szła. Pamiętajcie o tym, aby instalować plastikowe łączniki do kółek oraz do rurek w taki sposób, aby można było instalować kolejne elementy od góry. Czyli tak jak widzicie, do końca dosuwamy, aby wszystko było bardzo stabilne. I po zmontowaniu, aby były otwarte przestrzenie, do których będziemy wsuwać rurki kolejnych pionów i rzędów. Zobaczcie, prawa strona, lewa strona. Kółka z hamulcami mamy z przodu. Długie rurki aluminiowe łączymy do łączników plastikowych. I po chwili otrzymujemy podstawę całej naszej suszarki. Kółka z hamulcami, tak jak mówiłem, instalujemy z przodu. W następnym kroku instalujemy 2 aluminiowe rurki. One są grubsze i będą służyć jako podstawa do naszej grzałki. Instalujemy plastikowe łączniki, a następnie wsuwamy na boczne, krótsze rurki. Podstawę mamy. Zabieramy się teraz za grzałkę. Grzałka, jak widzicie, ma tutaj taki specjalny rozstaw, zatem gdy nałożymy grzałkę, to możemy wyregulować, aby grzałka nie poruszała się. Gdy założymy pokrowiec, będziemy mogli jeszcze przesunąć grzałkę do przodu lub do tyłu, aby ustawić ją w pokrowcu. W kolejnym kroku instalujemy 4 rurki długie, czyli wsuwamy je w łączniki. Należy pamiętać, aby dokładnie docisnąć rurki do otworów w łącznikach. Dzięki temu konstrukcja będzie bardzo stabilna. Teraz założymy pokrowiec.
Pokrowiec jest wykonany z hydrofobowej tkaniny Oxford 210D. Pokrowiec jest odporny na wodę i wysoką temperaturę. Specjalne otwory po bokach służą do nasunięcia na długie rurki. I teraz uwaga! Nasuwamy delikatnie, podnosząc cały pokrowiec, aby za pomocą rurki nie wytworzyć uszkodzenia w pokrowcu. Jednocześnie wsuwamy na 4 rurki długie po kawałku z każdej strony. Delikatnie, żeby nie przerwać pokrowca. Pokazuję wszystko krok po kroku, abyś wykonał całą operację bez najmniejszego problemu, zgodnie z instrukcją. Teraz zgodnie z instrukcją musimy otworzyć zamki błyskawiczne, aby można było cały pokrowiec przesunąć do tyłu. Dzięki temu będziemy teraz mogli zmontować kolejne poziomy rurek aluminiowych. Łączymy znowu dwie rurki boczne, dłuższe i krótsze, razem z łącznikami. Jeżeli jeden raz zmontujesz suszarkę, to bez najmniejszego problemu rozmontujesz i zmontujesz ją ponownie, gdy będziesz chciał ją na przykład przenieść w inne miejsce. Zmontowany został kolejny poziom, a następnie dwie rurki, które służą za wieszaki, montujemy do konstrukcji. Możemy je zdemontować, jeżeli na przykład będziemy chcieli suszyć długi płaszcz. To środkową rurkę możemy przesunąć do końca albo wyciągnąć. W ostatnim kroku montujemy pokrowiec na całą konstrukcję, czyli przesuwamy do góry, nakładamy i w tym momencie, jak widzicie, mamy wszystko zamontowane. Specjalne otwory wentylacyjne u góry wyprowadzają ciepłe powietrze z wnętrza suszarki. Podłączymy teraz przewód zasilający do gniazda. Tak wygląda kompletnie złożony zestaw. Spójrzmy do środka. To jest bardzo ważne miejsce. Musimy przesunąć grzałkę tak, na listwach dolnych, aby pokrowiec równo dolegał do powierzchni. Grzałkę możemy załączyć za pomocą minutnika do 180 minut albo włączyć na stałe. Suszarka jest łatwa w montażu i użytkowaniu. Wystarczy powiesić na wieszakach ubrania wilgotne w suszarce, uruchomić suszarkę, zamknąć pokrowiec, a ubrania bardzo szybko się wysuszą za pomocą wymuszonego przepływu ciepłego powietrza. Jak widzicie, na zewnątrz temperatura urządzenia to około 40 stopni, a wewnątrz to temperatura od około 43 do 70, w zależności od miejsca. Pamiętaj, aby pokrowiec zawsze dokładnie zamknąć na czas suszenia. Dzięki temu uzyskamy pełną wydajność urządzenia. Suszarka nadaje się do suszenia większości ubrań, w tym bielizny, skarpet, ubrań dziecięcych i sportowych, ręczników i wielu innych. Uwaga, czas suszenia może się różnić w zależności od zapełnienia suszarki. Polecam tak wieszać ubrania, aby nie stykały się ze sobą, dzięki czemu jeszcze szybciej się wysuszą poprzez wymuszony przepływ powietrza ciepłego.
Gdy ubrania wyschną, suszarka 3 w 1 AirDryer może pełnić funkcję przenośnej szafy. Oszczędność energii elektrycznej i miejsca jest tutaj szczególnie istotna. Suszarkę możemy zainstalować w mieszkaniu, akademiku, apartamentach, samochodach kempingowych i wielu innych małych pomieszczeniach, gdzie miejsce ma znaczenie, a szybkość suszenia ubrań jest szczególnie istotna. Urządzenie jest zabezpieczone przed przegrzaniem, zatem nie musimy martwić się o bezpieczeństwo. Elementy grzewcze wyposażone są w grzałki PTC i cechą charakterystyczną jest bezpieczeństwo, oszczędność energii, długa żywotność i antykorozyjna budowa. Warto zauważyć, że grzałkę można wymontować i może ona pełnić rolę farelki do ogrzania pomieszczenia. Dziękuję Wam za uwagę, a urządzenie 3 w 1 AirDryer polecam bez dwóch zdań. Cześć!